Zapraszamy Was na kolejny odcinek, gdzie po tygodniu pełnym wrażeń udaje nam się opuścić Mirisę. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo klimatyczną plażę na południu wyspy oraz zabierzemy Was w duchową wycieczkę po Sri Lance. Zostańcie z nami! Jeżeli poszukujecie prawdziwego lokalnego miejsca, gdzie nie uświadczycie rzeszy turystów, to buddyjska świątynia Paravidhuva spełni wszystkie te kryteria. Oryginalny most łączący świątynię z lądem w 2021 roku zawalił się, na szczęście udało im się go już odbudować. Dla lokalnej społeczności świątynia służy jako taka duchowa latarnia morska, stanowiąca główną i integralną część lokalnych praktyk religijnych. W 2004 roku podczas tsunami świątynia bardzo ucierpiała, lecz lokalsom szybko udało im się to ją odbudować i dzisiaj jest symbolem nadziei i odnowy dla mieszkańców regionu. A tak, w ogóle to jest chyba pierwsze pole ryżowe, jakie widzimy tutaj na Sri Lance. Pokaż tam z prawej strony. Panie, nie wiedziesz tam. Za wysoko jest. Dobra, daj mi. On wie. Hirikatia Beach to mała plaża jak na lankijskie standardy, ale jest niezwykle urokliwa. Znajduje się w zatoce, więc jest odgrodzona od wiatru, ale za to otoczona drzewami palmowymi i dżunglą, co uwydatnia jej bardzo tropikalny klimat. Na samej plaży znajduje się parę barów oferujących leżaki oraz kilka szkółek surferskich. Życie w miasteczku skupia się wzdłuż jednej drogi, gdzie znajdują się klimatyczne knajpki, kawiarnie i przestrzenie coworkingowe. Jest to także dobre miejsce do surfingu dla początkujących, ale z uwagi na ograniczone miejsce czasem może być tłoczno. Czy nie? Dojeżdżamy do przedmieścia. Opowiesz nam, co się wydarzyło dzisiaj? Co my tu robimy w tym autobusie, w którym nigdy nie mieliśmy być? I dlaczego jedziemy do Colombo, z którego przyjechaliśmy 2 tygodnie temu? Była pewna zmiana planów i nie jedziemy do Matary z Mirisy, tylko jedziemy... Nie do Matary, do Eli. Nie jedziemy do Eli z Matary, tylko jedziemy do Colombo z Matary i prawdopodobnie przedostaniemy się do parku narodowego Wilpattu na północy, ale to jeszcze zobaczymy. Która jest godzina? 19? 19 dochodzi. My dopiero postanawiamy, gdzie będziemy spać. Mamy autobus z Colombo do Wilpattu i jak nie ma, to nie mamy noclegu. A przy Wilpattu też nie mamy noclegu, więc... No nigdzie nie mamy generalnie noclegu. No ale czemu, jak do tego doszło? Nie wiem. Wiesz. Miłość sobie dała znać. Wiesz, jak do tego doszło. Pani Krawcowa swój czas wzięła. Dała nam piękne rzeczy. Uszyła nam piękne rzeczy, ale wypuściła nas z Mirisy dopiero o 17. Więc autobusów już żadnych nie było. No nie. Co jeszcze powiesz swoim wiernym widzom?
lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczki i widzimy się wkrótce. No to jedziemy. A teraz Kary Polecajka, czyli restauracja Rasa Gedara w Anuradhapurze, którą odkryliśmy całkiem przypadkiem, a okazała się świetną, lokalną restauracją z właścicielem mówiącym po angielsku i absolutnie pysznym i cenowo przystępnym curry. Polecamy! Iza właśnie ucieka przed wałpami. Ma niemiłe wspomnienia z Bali. Czemu uciekłaś? No powiedz Iza, co się wydarzyło na Bali? Małpa zabrała gościowi płyn do dezynfekcji rąk z butelce, z ręki i go otworzyła i go wypiła i potem gościa piła i skoczyła na niego i na niego syczała, a potem na mnie skoczyła. Nie chcę... I co ci robiła? Czym się bawiła, jak na ciebie wskoczyła? No? Koszulką. No i czym jeszcze? Gdzie ci chciała wejść? Nie wiem. Pod spódniczkę? Nie chciała mi wejść pod publiczkę, wysłała mi na głowę. Droga z Matary do Anuradhapury była dla nas niesamowicie męcząca, tak więc po porządnym wyspaniu się ruszamy na podbój starożytnej stolicy Ceylonu. Udajemy się do świętego miasta, czyli miejsca pełnego klasztorów i starożytnych ruin. Aby zwiedzić najważniejsze miejsce, przeznaczamy na ten cel cały dzień. Anuradhapura była pierwszą historyczną stolicą Sri Lanki, działającą już w V wieku przed naszą erą i stanowi bardzo ważne centrum buddyzmu. Pielgrzymi nie tylko ze Sri Lanki, ale i z całego świata przyjeżdżają tu, aby zobaczyć nie tylko ogromne dagoby, ale i święte drzewo figowe, pod którym Buddha osiągnął oświecenie, a pochodzi ono z 249 roku przed naszą erą i jest to najstarsze na świecie drzewo ze znaną datą posadzenia. Teraz Izabela zaprezentuje automatyczny opryskiwacz do kwiatów. To podobno ma utrzymać nasze kwiaty jak najdłużej w takim stanie. Nie no, jeszcze nie wiemy, po co to jest. Ale spryskaliśmy sobie. I udajemy się do świątyni. Według buddyjskich wierzeń znajdujemy się przed najstarszym drzewem na świecie, które zostało zasadzone przez człowieka i ma tak zwany tracking record, czyli że można to udowodnić, nie wiem, zapisane jest w księgach, tak? Zobaczcie jaki klimat. Jak ta świątynia się tam w ogóle wyłania za tych drzew. Świątynia, którą widzicie na ekranie, nie jest ani najstarsza, ani najwyższa w całym kompleksie, jest za to zdecydowanie najbardziej czczona przez wiernych ze względu na przechowywane w jej wnętrzu relikwia Buddy. Podobno jest to największa na świecie kolekcja.
Świątynia została zbudowana w II wieku przed naszą erą, co robi niezwykłe wrażenie patrząc na jej wymiary. My tam byliśmy w sobotę i aż ciężko uwierzyć, ale z tego co udało nam się dowiedzieć, to takiego typu celebracja ma miejsce każdego dnia. A te wszystkie kwiaty, które tu widzicie, są sprzedawane tylko po to, aby złożyć w ofierze Buddzie. No, małpeczki zakazów łamać nie wolno. Mała przerwa na obiad. Dobrze. Dobra robota. No bo one są szkodnikami. No bo małpy to są szkodniki, no przecież. Srają, chodzą po kablach. Tutaj są układane takie malutkie miseczki, które później będą zalane taką zapachową substancją i podpalone. Jak widać, wszyscy się zjednoczyli w układaniu różnych wzorów. O, tam w oddali widać już dziewczynkę, która nalewa
tą naftę. No to klasycznie, dzięki, że zostaliście z nami do samego końca. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, uderzcie w dzwonek, zostawcie suba, lajka i komentarz pod filmem dla zasięgów i widzimy się już za tydzień. Cześć!